Cześć, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w trochę innej scenerii niż zwykle, a to dlatego, że chciałbym opowiedzieć Wam o skanowaniu negatywów, więc jesteśmy przy mojej stacji roboczej. Porównam dzisiaj dwie metody takiego domowego skanowania, czyli skanowanie takim płaskim skanerem, mam tutaj mojego Epsona V550 i skanowanie aparatem cyfrowym. Mam przygotowane dwa negatywy. Portrait 800 w formacie 135 i Portrait 400 w formacie 120. To jest rolka zrobiona na moim ukochanym starcie 66, nie 166. Wybrałem Portrait, ponieważ to jest solidny, przewidywalny film i wszyscy mniej więcej wiemy chyba, jak Portrait powinna wyglądać. Zupełnie inaczej jest z różnymi eksperymentalnymi filmami, z którymi zawsze jest trochę zabawy, żeby uzyskać ten konkretny wygląd, do jakiego dążymy. I dodatkowo programy do skanowania, na przykład Silverfast, który ma plugin Negafix, mają wbudowane presety właśnie do Portrait. Zacznę może od odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle skanować w domu? Przecież można oddać negatywy do labu i poprosić o skany z labu. Po pierwsze, jeżeli ktoś robi dużo zdjęć, to kupno takiego skanera, na przykład jak ten Epson, w dłuższej perspektywie bardziej się opłaca. To na pewno nie jest opłacalne, jeżeli robi się rolkę raz na kilka miesięcy. Natomiast jeżeli ktoś robi zdjęcia na filmie regularnie, no to finansowo wychodzi to trochę lepiej. Głównie dlatego, że jak się skanuje samemu, no to wiadomo, nie liczy się kosztów robocizny. A tu trzeba zaznaczyć, że skanowanie samemu zajmuje naprawdę sporo czasu. Po drugie, i dla mnie najważniejsze, jest to, że skanując samemu mamy kontrolę nad tym, jak nasze zdjęcia będą wyglądać. Wielokrotnie zdarzyło mi się tak, że na przykład zrobiłem zdjęcie, które w moim zamyśle było bardziej nastrojowe, ciemniejsze, a pracownik laboratorium rozciągnął kontrast tak, żeby białe było białe, a czarne było czarne i zdjęcie wyglądało jak zrobione w środku dnia przy pełnym słońcu, a zupełnie nie taki był efekt. Po kilku takich sytuacjach, kiedy dostałem zdjęcia z labu i one nie wyglądały tak, jak ja sobie wymyśliłem, stwierdziłem, że pora zabrać się za skanowanie samemu. I tu wspomnę o jeszcze jednej wadzie, czy niebezpieczeństwie, jakie czyha na ludzi, którzy chcą samodzielnie skanować w domu. Otóż zanim ja zacząłem to robić, żyłem w prostym świecie, w którym konkretne filmy miały konkretny wygląd i dostawałem ze skanu zawsze powtarzalne skany. Odkąd zacząłem to robić sam, dowiedziałem się, jak duże możliwości manipulacji kolorem czy kontrastem mamy podczas skanowania i podczas obróbki. I od tamtej pory już wiem, że na przykład wygląd Portrait jest wynikiem pewnej konwencji, bo można tą Portrait podkręcić tak, że będzie wyglądała jak zupełnie inny film. W tej chwili większość moich filmów skanuję na tym właśnie Epsonie V550, więc od niego zacznę, a potem przejdę do skanowania aparatem i porównam wyniki. Mam nadzieję dzisiaj odkryć, który sposób daje dobre, powtarzalne rezultaty, który jest szybszy i który zajmuje mniej miejsca. A więc zaczynamy od Epsona V550. Dlaczego wybrałem ten skaner? Odpowiedź jest bardzo prosta, otóż mieścił się w moim budżecie. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie płaskie skanery mają możliwość skanowania negatywów. Na pewno od Epsona są jeszcze modele, jest 600, 700, 800 i też są inne firmy, które pozwalają na temat, natomiast te Epsonowe są na pewno bardzo popularne. Ten Epson daje mi też możliwość skanowania filmów w formacie 120. Jeżeli nie robicie zdjęć na średnim formacie, tylko na małym obrazku, to macie do dyspozycji też na przykład bardzo porządne skanery Plustek, które są dedykowane właśnie do skanowania negatywów. Nie tak jak ten Epson, na którym mogę to sobie też zeskanować dokument A4. Jeśli chodzi o zalety takiego skanera, to po pierwsze, to jest sprzęt, który służy do skanowania, więc on sobie stoi na biurku i wystarczy go włączyć, uruchomić program i już jest gotowy do pracy. Po drugie, można zeskanować sobie na nim też zwykły dokument, co czasem się przydaje. I po trzecie, kiedy nie jest w użytku, można sobie na nim coś postawić.
a także okleić go naklejkami. A teraz do dzieła. Pora zeskanować jakieś negatywy. Zacznę od małego obrazka. Do skanowania przydaje się kilka drobiazgów. Dmuchawka do usuwania pyłków. Pędzelek do tego samego. I bawełniane rękawiczki. I w takim skanerze w zestawie są dwie maski skanujące. Ta jest do formatu 135 i do slajdów. Ta jest do formatu 120. Zacznę od tej. Do maski wchodzą dwa paski po 6 zdjęć. Ja włożę jeden, ponieważ nie będę skanował aż 12 zdjęć. To, co widzimy na ekranie, to jest program Silverfast SE. To jest program, który dostałem w gratisie razem ze skanerem, kiedy go kupowałem. Jeżeli kupujecie skaner Epsona, to w pierwszej kolejności dostaniecie też program Epson Perfect Scan. I kiedy zaczynałem dopiero skanować samodzielnie, to pamiętam, że program Epsona był łatwiejszy w użytku niż Silverfast i na samym początku dawał mi lepsze i bardziej powtarzalne rezultaty. Potem zrobiłem porównanie między tymi dwoma programami i zdecydowałem się na Silverfast. Po pierwsze, odniosłem wrażenie, że skany z niego są odrobinkę bardziej szczegółowe. A po drugie, on ma bardzo ciekawą funkcję, to nazywa się Negafix i jest to tak jakby zestaw wbudowanych profili kolorystycznych dopasowanych pod konkretne typy negatywów i pozytywów też. I dzięki temu można o wiele łatwiej i szybciej uzyskać fajne kolory, które wyglądają tak, jak mają wyglądać. Tu mam ustawione, że to jest materiał przezroczysty, negatyw, jakość najwyższa dla koloru. Można jeszcze skanować w HDR-ze i wtedy program nie nakłada żadnych korekt kolorystycznych, tylko jakby jest surowe dane, jakie zeskanował w najwyższej możliwej rozpiętości tonalnej, z tym, że moim celem jest znalezienie jak najszybszego sposobu, więc chcę, żeby już prosto z tego programu wypluwało mi w miarę gotowy produkt. Daję rozdzielczość 3200 ppi, ponieważ według tego, co czytałem w internecie, to jest natywna rozdzielczość tego skanera. Jeżeli dam 6400, to skaner, używając cyfrowych algorytmów, jakby doprodukowuje te dodatkowe piksele, natomiast wcale nie ma to żadnych korzyści, jeśli chodzi o rozdzielczość zdjęcia, także zostaje to na 3200. Po pierwsze widzę, że automatyczna korekcja barwna programu zrobiła całkiem niezłą robotę. Widzę też, że jest na tym zdjęciu sporo pyłków i zanieczyszczeń i można część z nich usunąć, używając skanowania w podczerwieni, które ten skaner ma. On wtedy jakby skanuje zdjęcie drugi raz, używając podczerwieni i w ten sposób wykrywa, gdzie są zanieczyszczenia i automatycznie je usuwa. Czasem z gorszym skutkiem, czasem widać dziwne cyfrowe artefakty, ale w większości przypadków to absolutnie dobrze się sprawdza. Nie działa ta funkcja na czarno-białych filmach, tylko na kolorowych. I właśnie teraz w Negafixie wybieram, wiem, że to jest Kodak Portra 800, więc daję Kodak Portra 800. Skanowanie jednej klatki filmu 135 z włączonym usuwaniem pyłków w podczerwieni zajmuje około 2 minut, więc łatwo policzyć, że zeskanowanie całego filmu zajmuje ponad godzinę samego skanowania, nie wliczając ustawiania korekcji barwnych i potem ewentualnego retuszu jeszcze potem w Lightroomie. Także jest to dość czasochłonny proces. Podczas skanu widzę, że pojawiła się jakaś dziwna, pozioma linia. Nie do końca wiem, skąd to się wzięło, natomiast zwykle czegoś takiego nie ma.
Coś się stało. Jak widać, całkiem niezłą robotę zrobił, jeśli chodzi o usuwanie tych pyłków, ale czasem zdarzają się takie dziwne, cyfrowe artefakty. Po powiększeniu zdjęcia do 100% od razu widać, dlaczego w ogóle zastanawiałem się nad inną metodą skanowania. Otóż ziarno to jest Portra 800, więc ziarno jest dość mocne, natomiast wygląda, jakby to ziarno padało tutaj ofiarą kompresji. To nie jest takie ładne ziarno, tylko widać, że skaner tutaj ostro walczy, żeby w tej rozdzielczości oddać właśnie tą ziarnistość filmu. Ze średnim formatem sprawa wygląda podobnie. Można skanować po 2 klatki naraz. To jest zdjęcie, które pojawiło się w filmie o eksplorowaniu okolicy. To jest zdjęcie wieży, która znajduje się w pobliskim parku. Tutaj tak samo pasek ma być odbity w poziomie, tak jak nakazują napisy na masce. Na boku na skanerze mamy A, B, C literki i tutaj mamy B. Po prostu musimy włożyć tak, żeby B pasowało do B. One są żłobione, także trzymane są w miejscu. Skaner walczy, pora na jeszcze jedną herbatę. Klatka w formacie 6:6 zeskanowała się w 2 minuty 40 sekund, czyli cały film 12 razy 2,5, pół godziny. Skany z Epsona są już na dysku. Pora teraz zeskanować te same klatki na aparacie cyfrowym. Będę używał do tego mojego Sony A7 III. To jest świetny, bardzo uniwersalny aparat, którym nie tylko robię zdjęcia, ale też kręcę większość z moich filmów. On ma rozdzielczość 24 megapiksele, powinno być wystarczająco. Zrobię trochę miejsca. Przyda się to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że na skaner płaski można odkładać różne rzeczy. Pojawia się coraz więcej różnych akcesoriów, rozwiązań, które pozwalają skanować negatywy nawet telefonem na tle zwykłej lampki. Natomiast mi zależy po pierwsze na tym, żeby była wysoka jakość, po drugie na tym, żeby rezultaty były powtarzalne i żebym nie musiał trzymać aparatu i za każdym razem starać się być w takiej samej odległości od negatywu, tylko żeby to wszystko było w jakiś w miarę stały sposób zamontowane i żebym mógł szybko po prostu pracować. W związku z tym zacząłem od pierwszego rozwiązania, jakie przyszło mi do głowy. Znalazłem w Charity Shopie takie dziwne ustrojstwo. Jest to duplikator do slajdów. Pomyślałem, że wygląda to kosmicznie. Myślałem, że będzie się dobrze sprawdzało, natomiast pokazuję to jako ciekawostkę raczej, bo nie udało mi się na tym uzyskać zadowalających efektów. Bo po pierwsze, potrzebowałbym jakiejś faktycznie dobrze zrobionej ramki, która pozwalałaby mi utrzymać negatyw w odpowiedniej pozycji. Po drugie, powiększenie tego czegoś. Ja nie mam tu możliwości ostrzenia, więc tak naprawdę mogę ostrzyć wyłącznie zoomując tym pierścieniem tutaj. Natomiast wchodzi w ostrość ta ramka w momencie, kiedy dookoła jest jeszcze bardzo dużo tego czarnego, a więc ja tracę sporo z rozdzielczości. Następnym krokiem na mojej wielkiej przygodzie ku uzyskaniu jak najlepszej jakości domowych skanów było kupienie statywu reprodukcyjnego i tak zwanego lightboxa. Nie wiem, jakie jest polskie słowo na to. Taki statyw pozwala na ustawienie aparatu dokładnie prostopadle do płaszczyzny, na której się będzie skanować film i nie trzeba trzymać go w ręku, on jest zawsze zamocowany w tej samej pozycji, więc można szybko przesuwać kolejne klatki i je skanować. Przesadziłem odrobinę z rozmiarem lightboxa, bo kupiłem format A4, nie wiem z jakiego powodu.
Do skanowania filmów aparatem cyfrowym potrzebny jest obiektyw makro, ponieważ bramka filmu jest naprawdę nieduża. Nie chciałem inwestować w specjalny obiektyw makro, więc żeby ciąć koszty, używałem na początku obiektywu Pancolar 50 na M42 gwint i podstawowej, prostej tulejki, która powoduje, że obiektyw ostrzy o wiele bliżej. To wszystko mocuję na aparacie Sony. Wygląda to paskudnie. I teraz wykorzystam maskę skanującą z Epsona, skoro już ją mam i skoro film jest już w niej zamontowany. Bardzo dużo jest przy tym zmiennych, których nie bardzo mogę kontrolować. Właśnie wysokość różnych rzeczy, położenie, to też cały ten układ widać. Wystarczy, że potrącę trochę i już wszystko mi się zmienia. I inaczej to wygląda, kiedy skanuje się skanerem, ponieważ po prostu tam wszystko jest w prowadnicach, wszystko jest bardzo takie ustrukturyzowane. Używam minimalnego ISO 100, żeby nie wprowadzać dodatkowego szumu do tego ziarna, które jest już na zdjęciu. To, co już widzę na tym małym podglądzie i co wiem z moich poprzednich doświadczeń, to, że używanie takiego starego obiektywu i różnych przejściówek, tulejek i tak dalej wprowadza różne wady techniczne do tego zdjęcia i w efekcie do skanu, ponieważ ten obiektyw to nie jest najlepszy obiektyw na świecie ze wszystkimi nowoczesnymi powłokami antyhalacyjnymi. I już widzę tutaj właśnie, że od źródła światła, które jest dokładnie naprzeciwko obiektywu, pojawia się po środku właśnie halacja, jakieś takie zaświetlenie. Więc tworzy się jakaś taka naturalna winieta, której nie ma na tym zdjęciu, a więc obiektyw wprowadza już jakąś dodatkową wadę. I dodatkowo ten obiektyw ma widoczne zniekształcenie, które nie jest korygowane, więc albo muszę to zostawić tak jak jest i wprowadzić do zniekształcenia obiektywu, które jest już na zdjęciu, dodatkowe jeszcze ze skanu, albo spróbować to skorygować w Lightroomie. Żeby wyeliminować te problemy, można spróbować założyć porządny obiektyw. Udało mi się pożyczyć obiektyw makro, to jest Canon 50 mm 2,5 makro, który mogę zamontować za pomocą przejściówki Canon EF do Sony E. To jest piękno systemu Sony E, że można do niego zamontować prawie wszystko. I teraz już widzę, że obiektyw 50 o powiększeniu zdaje się 1:1. To jest za małe powiększenie, jakie potrzebne jest mi do takiej ramki, więc potrzebowałbym tu prawdopodobnie 90 albo 90-100, w zależności od systemu, z funkcją makro. Zobaczymy, co się z tego będzie dało wykroić. Natomiast przy tym powiększeniu prawdopodobnie będę mógł zrobić bez problemu zdjęcie ramki 6:6. Wiadomo, że te maski skanujące do Epsona zwykle kupuje się właśnie, żeby skanować Epsonem. Dlatego też chciałem spróbować inną rzecz i kupiłem taką maskę skanującą. To się nazywa Pixelator. To jest taka maska skanująca, która teoretycznie pozwala na skanowanie małego obrazka, średniego formatu i formatu 4:5 też, kiedy używa się pełnej ramki. Tu jest dyfuzor, a więc można używać jakiegoś innego źródła światła. Natomiast myślę, że jeżeli użyję i tego lightboxa i jeszcze tej maski skanującej, to będę miał bardzo miękkie światło i równe. Zakładam maski do skanowania
formatu 120 i tu mam takie prowadnice, które potem będą trzymać film w pozycji. Teraz zakładam na to dyfuzor. I trzymam to wszystko, żeby mi się nie rozleciało, bo nie ma tu żadnych zatrzasków ani nic takiego. I mam jeszcze taką poprzeczkę, którą wkładam tu, żeby film był tak płaski, jak się da. Jak widzicie, już tyle tu siedzę, że aż urosły mi włosy. A tak naprawdę przeskoczyliśmy trochę w przyszłość, bo udało mi się pożyczyć obiektyw, który faktycznie ma powiększenie 1:1 i powinien lepiej się nadać do skanowania. To nie jest żaden najlepszej klasy obiektyw, ale taki powiedzmy sensowny cenowo i to jest Sigma 105 mm makro. To jest też obiektyw z mocowaniem Canona, także podpinam go przez przejściówkę do Sony. Potrzebuję podnieść aparat wyżej, bo jestem za blisko, żeby obiektyw był w stanie wyostrzyć. Dlatego muszę tu coś jeszcze dokręcić. Przyniosłem garść różnych śrubek i brakietów i może uda mi się z tego skombinować jakąś przedłużkę tego statywiku. Pokazuję różne moje niepowodzenia i próbę poradzenia sobie z nimi. Może będzie to dla Was jakaś wiedza też właśnie, na jakie trudności możecie natrafić, jak będziecie próbować skanować. Więc pojawiło się już to, że na przykład obiektyw może nie mieć wystarczającego powiększenia, żeby zeskanować ramkę małego obrazka. Pojawiło się też to, że jak już jest dobry obiektyw, to może statywik nie być wystarczająco wysoki, żeby oddalić się na odpowiednią wysokość. To jest, jak ktoś jest zbyt skąpy, tak jak ja, to właśnie trafię na takie problemy, bo mogłem kupić po prostu większy statywik, a kupiłem najmniejszy, jaki był i najtańszy. Przy okazji podzielę się takim spostrzeżeniem, że jeśli miałbym wymieniać sprzęty, które wzbogaciły mnie najbardziej jako fotografa i pozwoliły mi robić rzeczy, których na przykład do tej pory nie robiłem, to nie jest to nowy aparat, nowy obiektyw, tylko to są te wszystkie dziwne śrubeczki i brakiety, dzięki którym mogę mocować różne rzeczy na innych rzeczach. Znoszę coraz więcej śrubek i uchwytów. Udało mi się skonstruować coś, co tak powiedzmy mniej więcej działa. Jeśli po prostu kupicie sobie wyższy ten stolik, to znaczy stolik z tym wyższym statywem, to unikniecie tych wszystkich problemów. Ok, pora zgrać do komputera. Sposobem na ogromne przyspieszenie i ułatwienie tego procesu odwracania kolorów w Lightroomie jest wtyczka bardzo popularna Negative Lab Pro. Używa się jej bardzo prosto. Jeżeli mamy już zdjęcie w komputerze, to przede wszystkim trzeba ustawić balans bieli, używając właśnie kawałka ramki, po to jest on potrzebny. Potem wchodzimy sobie właśnie we wtyczki Negative Lab Pro. Mamy tutaj różne ustawienia. Właśnie tutaj mamy Digital Camera, to jest to, czego potrzebujemy. Różne ustawienia skanerów. Ogólnie jest sporo możliwości edycji, natomiast na razie zostawię wszystko na standardzie. I tak naprawdę jednym kliknięciem mamy już bardzo porządnie wyglądający skan. Można, oczywiście tutaj możemy jeszcze sobie dopasować, używać różnych presetów.
I oczywiście zostaje jeszcze kwestia różnych pyłków, które prawdopodobnie mógłbym usunąć lepiej czyszcząc negatyw. To jest duży plus skanowania skanerami, że tam jest właśnie system tego automatycznego usuwania pyłków, który może nie zawsze działa idealnie, ale jeśli chodzi o takie szybkie przygotowanie negatywu, to jest niezastąpiony. I to samo na średnim formacie. Zaczynam od balansu bieli na ramce i znowu po jednym kliknięciu na balans bieli i po drugim kliknięciu na konwertuj negatyw dostaję już naprawdę porządnie wyglądający negatyw. Wprawdzie jest on odwrócony w poziomie, ale zaraz sobie z tym poradzę. Pora obejrzeć parę zdjęć i zobaczyć, która metoda skanowania dała lepsze efekty. Na początek oczywista sprawa, skanowanie na starym obiektywie M42 zupełnie nie wchodzi w grę, jakość jest totalnie nieakceptowalna. Mam w Lightroomie włączony po lewej stronie skan, który zrobiłem na obiektywie 50 mm z powiększeniem 1:2 i po prawej stronie mam włączony skan zrobiony na Sigmie 105, czyli z powiększeniem 1:1. Na pierwszy rzut oka one mają troszkę inną kolorystykę, ponieważ podczas konwersji w Negative Lab Pro dokonałem jakichś innych decyzji. Kiedy oglądam je na pełnym ekranie, na monitorze HD, to tak naprawdę niewiele widać różnicy. Jeśli przyzumuję do 100%, to wydaje mi się, że nawet lepiej wygląda to z 50. Z jakiegoś powodu na zdjęciu z Sigmy jest o wiele więcej kolorowego szumu. Tutaj widać właśnie na tych górach są jakieś takie ciapy, które trochę właśnie przypominają to, co wychodzi z Epsona, podczas kiedy na zdjęciu z Canona z jakiegoś powodu jest to wszystko jakieś takie łagodniejsze, nie ma takich kolorowych ciapek. A teraz porównajmy zdjęcie z Sigmy do skanera. I na pierwszy rzut oka wciąż bardziej podoba mi się skan z Epsona. Jest trochę bardziej wyblakły, ale jednocześnie jest więcej zachowanych tych kontrastów, które właśnie te plamy światła, plamy słońca, które pojawiają się na wzgórzach, są o wiele lepiej widoczne. No i tak, zdjęcie jest na pewno ostrzejsze. Wydaje mi się, że ziarno ma przyjemniejszą strukturę. Tutaj z Epsona widać właśnie trochę takiego kolorowego szumu, trochę to ziarno jest takie rozmyte, właśnie to, co mi przeszkadza zwykle właśnie w skanach z Epsona. Tak, no tu widzimy, że krawędzie z Epsona, to wszystko jest o wiele mniej ostre. Na skanie z Epsona widać tutaj takie niespecjalnie piękne odcięcie w czerniach. Tutaj na skanie aparatem ta gradacja jest przyjemniejsza, nie ma takiej ciemnej plamy, co nie jest tak bardzo widoczne nawet na powiększeniu na pełen ekran. Natomiast jak przy powiększeniu do 100% jest właśnie widoczna ta różnica. No i to, o czym wielokrotnie wspominałem, czyli struktura szumu, ziarna. Na Epsonie jednak jest to ziarno takie rozmyte i takie, nie wygląda to pięknie. Natomiast wydaje mi się, że na skanie aparatem jest to ziarno jakieś takie ostrzejsze. Natomiast cały czas o wiele bardziej podoba mi się odwzorowanie kontrastów barw, jakie dostałem z Epsona. Też czas, jaki musiałem poświęcić na to, żeby usunąć wszystkie pyłki na skanie z aparatu, na czas, jaki musiałem poświęcić na ustawienie tego wszystkiego, to oczywiście będzie o wiele krótsze, jeżeli skanowałbym regularnie i miał ten zestaw już gotowy i miał dobry statyw, odpowiednio wysoki kupiony i obiektyw. Natomiast po pierwsze, ja nie mam obiektywu makro, ten, który używam teraz, jest pożyczony, więc musiałbym zainwestować w obiektyw, musiałbym kupić licencję na Negative Lab Pro. Mam aparat, to jest dobrze, i mam źródło światła,
ale cały zestaw kosztowałby mnie więcej niż Epson, który daje naprawdę dobre efekty i ma ten automatyczny system usuwania pyłków, który oszczędza wbrew pozorom sporo czasu. Co do skanów średniego formatu, na pierwszy rzut oka od razu widać, że skan z aparatu jest bardziej kontrastowy, wyrazisty, prawdopodobnie też ostrzejszy. Skan z Epsona ma większą rozdzielczość. Kiedy zoomuje do 100%, to na przykład ta tarcza zegara jest o wiele większa. Podobnie jak przy skanie formatu 135, odnoszę wrażenie, że zdjęcie z aparatu o wiele lepiej oddaje ziarno z o wiele większą szczegółowością, natomiast na Epsonie właśnie to ziarno jest znowu w jakiś sposób trochę takie mdłe, rozmyte. Żeby móc obejrzeć obydwa skany 1:1, zmieniłem rozmiar skanu z Epsona do takiego samego rozmiaru w pikselach, jaki ma skan z Sony. I powiedziałbym, że w tym momencie zrównały się pod względem wyrazistości i ostrości. Po przyjrzeniu się skanom z Epsona V550 i skanom, jakie zrobiłem na Sony A7 III, dochodzę do wniosku, że chyba jednak zostanę wciąż przy skanowaniu na tym wielgachnym, może zajmującym sporą część mojego biurka skanerze. Po pierwsze, jakość skanów z Epsona V550, a tych zeskanowanych aparatem jest bardzo podobna, natomiast Epson daje mi o wiele więcej wygody. Owszem, dłużej trwa skanowanie tym Epsonem, natomiast jest możliwość usuwania pyłków, która pozwala mi na usunięcie tych pyłków automatycznie i zajęcie się tylko tymi największymi, z którymi sobie automat nie dał rady. Do tego dość szybko jestem w stanie uzyskać na nim dobre kolory, wyraziste zdjęcia. Natomiast przede wszystkim ta wygoda i to, że do każdej sesji skanowania nie muszę rozstawiać całego sprzętu z aparatem, ustawiać tego, zgrywać i tak dalej, to wszystko powoduje, że ten płaski skaner jest wciąż dla mnie dobrym sposobem na skanowanie. Jak wy skanujecie swoje negatywy? Czy używacie takiego skanera jak ja, czy może bardziej aparatu cyfrowego, a może wciąż oddajecie do labu? Dajcie znać, a ja się żegnam i do zobaczenia następnym razem.